Czym grozi brak strategii? No więc moim zdaniem przede wszystkim grozi tym, że będziemy realizować bardziej listę życzeń, a nie strategię. Czyich życzeń? No zazwyczaj zarządów, umówmy się, no tak to wygląda w praktyce. W skrócie tutaj też mi się podoba taki cytat, to Sun Tzu, Sztuka Wojny, że strategia bez taktyki jest najwolniejszą drogą do zwycięstwa, zaś taktyka pozbawiona strategii jest zgiełkiem poprzedzającym klęskę. I szczerze mówiąc, ja nie znam lepszego cytatu, który porównuje strategię i taktykę, bo to nie jest pytanie, co jest ważniejsze, tylko co zrobić, żeby one mogły równolegle funkcjonować. Cześć, z tej strony Bartek Śliwa, witam Was w kolejnym podcaście Juvik Talks, w którym łączymy biznes z technologią, a dzisiaj ten aspekt biznesowy będzie podkręcony o aspekt strategiczny. Naszym gościem dziś jest Michał Kanarkiewicz, ekspert strategicznego myślenia i szachista. Cześć Michał. Cześć, dziękuję za zaproszenie. Dzięki. Michał, standardowo zaczynamy od pytania o Twój background biznesowy, bo bardzo ważna jest ta droga, którą przebyłeś przez pewnie ostatnich kilka lat. Co sprawiło, że zakładam, że początkowe plany były jakieś, a dzisiaj jesteś tu i doradzasz wielu światowym biznesom, także podziel się proszę swoim doświadczeniem. No przede wszystkim zacznijmy, skąd się wzięły szachy. Tak? Ja zacząłem grać w szachy, jak miałem 10 lat, pamiętam jak dziś. Mój przyjaciel Ksawery przyszedł do mnie i powiedział: Michał, patrz, to są szachy, gra dla inteligentnych. No i ja jako 10-latek myślałem sobie, okej, chcę być inteligentny, a przynajmniej być postrzeganym jako inteligentnym. I oczywiście to pół żartem, pół serio, no ale szachy bardzo mnie, że tak powiem, zajarały od samego początku i na pewno wielu tutaj słuchaczy miało jakieś przecięcie z szachami, czy w dzieciństwie, czy w życiu dorosłym. Przecież ostatnio był boom po Gambicie Królowej na szachy, szachy online, streamingi i różne inne kwestie, więc tak się zaczęła moja przygoda z szachami. I ja przez kilka lat w tych szachach juniorskich rywalizowałem, oczywiście dawałem z siebie wszystko. Najlepszy wynik, jaki miałem na Mistrzostwach Polski Juniorów, to było w szachach szybkich, to było 6. miejsce. I na pewnym etapie, jak miałem 16 lat, no to musiałem podjąć decyzję świadomą, a nawet nie wiem, czy decyzję, bardziej bym powiedział, że po prostu okoliczności na mnie to wymusiły, no bo ja się urodziłem, wychowałem w takiej trudnej, niektórzy by wręcz powiedzieli patologicznej rodzinie. W skrócie, mój ojciec był alkoholikiem, zmarł, gdy byłem dzieckiem, moja mama, jak to się ładnie mówi w języku korporacyjnym, zajmowała się konserwowaniem powierzchni płaskich, czyli sprzątała domy innych osób. No i robiła wszystko, co mogła dla mnie i dla mojego brata, żebyśmy mogli mieć możliwie najlepszy start. Natomiast ten start ekonomicznie był trudny, dość powiedzieć, że wyjście do McDonalda to był dla nas luksus raz na jakiś czas, tylko w ramach, w cudzysłowie oczywiście, nagrody. Natomiast to sprawiło, że te warunki ekonomiczne były bardzo trudne. Moje pierwsze szachy używano za 10 zł. I ogólnie mieliśmy bardzo duże trudności, takie wiesz, żeby pojechać na turniej, no to trzeba było pozyskiwać sponsorów. Ja pamiętam, pewnie część tutaj słuchających kojarzy coś takiego jak gadu-gadu, no to ja na gadu-gadu wciąż pamiętam swój numer i pamiętam, że pisałem do kilku osób, takich szachistów, którzy prowadzili firmy z prośbą o sponsorowanie. Ja wtedy miałem 13, 14, 15 lat. No i gdzieś tam kilka osób mnie tam wspierało kwotami typu 200, 300, czasami trochę więcej złotych, ale powiedzmy w perspektywie kilkuset złotych. Ale to były takie kwoty, które były potrzebne na wyjazd, no bo wtedy te wyjazdy kosztowały, nie wiem, 500 złotych na kilka dni, więc ja potrzebowałem uzbierać te pieniądze, mojej mamy nie było na to stać, więc ja proaktywnie jako 13, 14, 15-latek pisałem do tych sponsorów i ich pozyskiwałem, można powiedzieć. Oczywiście pół żartem, pół serio, bo to było bardziej na zasadzie, że dzieciak, tak, nastolatek, kilkunastoletni pisał do dorosłych ludzi z prośbą o wsparcie, no to się tam gdzieś ktoś, że tak powiem, po prostu stwierdził, no dobra, może warto gdzieś tam wesprzeć. I zmierzając do brzegu, jak miałem 16 lat, no to musiałem podjąć decyzję, albo w jakiś sposób staram się dalej rozwijać szachowo, przy czym, tak jak mówię, ten najlepszy wynik to było 6. miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów, ale jednocześnie nie było takiego, takiego horyzontu, żebym był mistrzem świata w szachy. To takiego horyzontu nie było. Więc nie ma co się oszukiwać, że ta sytuacja była trudna, więc ja w wieku 16 lat podjąłem świadomą decyzję, że ograniczam bardzo mocno trenowanie i granie w szachy, a skupiam się na zarabianiu pieniędzy, bo trzeba było po pierwsze na siebie zacząć zarabiać, a po drugie wspierać moją mamę. I ja zacząłem udzielać lekcji szachowych. Najpierw kilka tam takich bezpłatnych, powiedzmy treningowych, żeby się czegoś nauczyć, a potem zacząłem uczyć dzieci znajomych, takie lekcje tam udzielałem, nie wiem, 25 zł za godzinę i potem ta stawka rosła tam 40-50 zł za godzinę i tak dalej, i tak dalej. I jak miałem 16-17 lat, to musiałem robić, więc ta moja ścieżka z przedsiębiorczością, bo myślę, że do tego trochę też zmierzamy tej przygody biznesowej, zaczęła się jak miałem 16 lat. W liceum, w klasie maturalnej już prowadziłem zajęcia, w sensie szachowe oczywiście,
w szkole podstawowej i w gimnazjum, czyli to było śmieszne, bo miałem 18-19 lat, jak uczyłem gimnazjalistów, którzy byli ode mnie, wiesz, tam 3-4 lata, 4-5 lat może, młodsi, więc to było dosyć zabawne, natomiast już prowadziłem takie zajęcia i zarabiałem pieniądze. I jak skończyłem liceum, to jak poszedłem na studia, od razu, de facto pierwszego dnia studiów założyłem też firmę, jednoosobową działalność gospodarczą, Szkoła Szachowa Szachmat w Toruniu, tak się to dokładnie to nazywało, Szkoła Szachmat Michał Kanarkiewicz. I zacząłem prowadzić firmę, więc jak miałem 19 lat i przez pierwszych kilka lat, tam po roku wróciłem z Torunia do Trójmiasta, bo ja się wywodzę z Trójmiasta i rozbudowywałem tą, że tak powiem, moją siatkę klientów, bo moimi klientami były głównie instytucje typu szkoły podstawowe i tam przedszkola, czasem gimnazja, jak jeszcze wtedy istniały i tak dalej. Plus zajęcia indywidualne, czyli klienci indywidualni, do których docierałem. I przez pierwsze 2-3 lata tak to wyglądało. Czyli de facto, po pierwsze, przez pierwszy rok walczyłem o życie, jak wielu przedsiębiorców, ja jako 19-latek, nie wiedziałem, jak się w ogóle to robi, po prostu uczyłem się na bieżąco i były takie miesiące, kiedy naprawdę nawet brakowało mi, żeby tam zapłacić za ZUS, już nie mówię o jakichś zarobkach, tylko tak naprawdę na styku, na przeżycie i czasami brakowało gdzieś tam na zapłacenie ZUS-u. Natomiast takie były początki, pierwsze 2-3 lata tak mniej więcej wyglądały. Po 3 latach doszedłem do momentu, gdzie już te pierwsze przyzwoite pieniądze zacząłem zarabiać właśnie prowadząc taką szkołę szachową. Mówiąc przyzwoite pieniądze, to mam na myśli takie, że to był powiedzmy rząd wielkości 10 000 złotych miesięcznie, czyli takie pieniądze wtedy, które pozwalały po pierwsze godnie żyć, po drugie wspierać mamę, a po trzecie myśleć o tym, żeby też się rozwijać, więc sobie kupowałem różne szkolenia, kursy i tak dalej. No i na pewnym etapie to był taki moment, myślę, przełomowy. Zacząłem się interesować, trochę przypadkowo, ale zacząłem się interesować szeroko pojętym rozwojem osobistym i zacząłem, krótko mówiąc, czytać książki i oglądać bardzo dużo filmów na YouTube, które gdzieś tam inspirowały mnie do tego, żeby poszukać czegoś może więcej. Była jakaś iskra, która cię w kierunku rozwoju osobistego? Na pewno, zacznijmy od tego, że jak miałem 19 lat, 19-20, jak byłem na pierwszym roku studiów w Toruniu, to była taka jedna książka, która można powiedzieć, że była najważniejsza, jeżeli chodzi o zmianę mojego podejścia. To była książka Bogaty albo biedny, po prostu różni mentalny. To jest Steve Harker i to była książka, która zmieniła mój mindset finansowy. Więc powinniśmy chyba powiedzieć, że jak miałem na pierwszym roku studiów, to już wtedy zacząłem się jakoś interesować rozwojem osobistym, ale tak naprawdę przeczytanie tej książki to to była duża zmiana, natomiast jeszcze potem trochę czasu potrzebowałem i de facto tak gdzieś po roku, 2, czyli łącznie te 2-3 lata, już teraz nie chcę wchodzić w szczegóły, żeby gdzieś tam nie przekręcić czegoś, ale miałem 21-22 lata, kiedy faktycznie wsiąkłem w ten świat rozwoju osobistego, czyli to był 2016-17 rok, to się zgadza, tak, z timeline'em, bo tak myślę od razu o datach, to 2016-17 zacząłem bardzo szybko się rozwijać, jeździć na szkolenia, kursy, robiłem absolutnie wszystko i moja strategia była bardzo, bardzo prosta. Zarobić możliwie jak najwięcej pieniędzy w miesiącu, zapłacić za wszystko, co trzeba, w sensie w rozumieniu moje koszty, wesprzeć mamę, rodzinę i tak dalej, plus to, co zostaje, ta cała nadwyżka, to po prostu reinwestowałem w szkolenia i książki. I jeździłem po prostu tylko tam, gdzie tylko się dało i założenie było takie, że potencjalnie te zainwestowane pieniądze w rozwój dadzą mi wielokrotny wzrost w przyszłości, więc to był taki moment bardzo ważny. No i jak miałem 22 lata, to poznałem trochę ludzi z branży szkoleniowo-rozwojowej, którzy mi podpowiedzieli, że może to byłoby ciekawe, żeby połączyć szachy z biznesem i byłem też po lekturze książki Gary'ego Kasparowa Jak życie naśladuje szachy, więc już miałem trochę tych gdzieś tam przemyśleń na kanwie jego książki. Co prawda Gary głównie się odwołuje do świata polityki, bo on startował kiedyś przecież w wyborach prezydenckich w Rosji i tak dalej. Natomiast to mnie zainspirowało, że ten temat można eksplorować i gdzieś ten temat powolutku od 2017 roku, czyli jak miałem 22 lata, to się zgadza, ten się zgadza, to zacząłem krok po kroku go zgłębiać. To znaczy najpierw to było tak, że jak uczyłem klientów, prowadziłem pierwsze sesje dla klientów korporacyjnych, to uczyłem strategicznego myślenia bardziej po prostu tłumacząc pewne zasady z gry w szachy i odnosząc się do pewnych analogii, to było takie na poziomie ogólnym. Powiedziałbym, że wtedy to było, 95% szachów, 5% biznesu. No a z czasem zacząłem zwiększać tą część biznesową, bo po prostu zacząłem się rozwijać. Studia zarządzania strategicznego na Akademii Leona Koźmińskiego, książki, doświadczenia, współpraca z mentorami. Po prostu miałem też przyjemność po drodze poznać kilku prezesów banków, którzy stali się też
moimi mentorami. Dzięki temu ten rozwój bardzo przyspieszył, ale początek był taki, że no w większości mówiłem o szachach, przez co też to ograniczało mocno klientów, w sensie klientów, którzy chcieli współpracować, no bo jak ja mówiłem, mogę was nauczyć myślenia strategicznego z wykorzystaniem gry w szachy, no to oni mnie pytali, ale jak dokładnie? No to im pokazywałem te zasady z gry w szachy, no oni mówili, no dobra, to jest ciekawe, ale tak, wiesz, Czyli zadzwonimy brakowało do tych pana. analogii. Brakowało takiego odniesienia do biznesu i ja dopiero to z czasem zacząłem robić, no bo po prostu zdobywałem doświadczenie. No ale to jest normalne, bo na początku no, trudno jest mieć doświadczenie, jak dopiero gdzieś startujesz. Ja miałem 22 lata, co przecież umówmy się i powiedzmy to otwarcie, tak, no ja dla większości, myślę, tych osób, z którymi wtedy współpracowałem, to i tak na mnie patrzyli tak z uśmiechem na zasadzie, a co ty mi możesz o życiu powiedzieć? W sensie pewnie część wciąż tak myśli, tak? Mam dzisiaj 31 lat, tak? Ale przynajmniej mogę się już podeprzyć tym, że blisko dekadę współpracuję z klientami korporacyjnymi. Okej. Zabrakło mi jednego detalu, który mnie interesuje. Jak od momentu, w którym koledzy ci powiedzieli, że może warto połączyć szachy z biznesem, znalazłeś się w pierwszych korporacjach na kontrakcie doradczym? Znaczy, zacznijmy od tego, że pierwsze kontrakty, które miałem, no to dotyczyły prowadzenia takich szkoleń, głównie trialowych, pokazujących porównanie pomiędzy szachami a biznesem. Czyli to nie było tak, że dostałem kontrakt doradczy na starcie, tylko prowadziłem szkolenia, bo to jest bardzo ważne rozróżnienie. W tej chwili zdarzają się takie projekty, w których faktycznie jest ten element, komponent doradczy, ale bardziej, umówmy się, to było prowadzenie szkoleń z myślenia strategicznego. Więc to jest pierwsze doprecyzowanie. A druga kwestia, no to miałem też po prostu szczęście, że część znajomych była na tyle miła i na tyle uprzejma wobec mnie, że po prostu poleciła mnie kilku swoim klientom, znajomym, którzy po prostu obdarzyli mnie zaufaniem na takiej zasadzie bardzo prostej, że ja pierwsze 3 szkolenia po prostu poprowadziłem takie na zasadzie trialowym, czyli bezpłatnie, w zamian za to, żeby dostać też feedback po tym szkoleniu i móc wyciągnąć wnioski. Czyli 3 poprowadziłem bezpłatnie, nieodpłatnie, w zamian za feedback i tak dalej, a już potem dzięki temu też na bazie tego feedbacku, pewnych referencji, które dzięki temu uzyskałem, no byłem w stanie wyjść z ofertą do klientów i mówić, słuchajcie, przeprowadziłem takie 3 szkolenia w firmie A, B, C, no i co wy na to? I w ten sposób też zbudowałem tak zwany social proof, czyli no można powiedzieć w skrócie społeczny dowód słuszności, pokazujący, że to co robię już ktoś z tego skorzystał i taką ma na ten temat opinię. Więc te początki były bardzo trudne, bo po pierwsze mało kto chciał zaufać, po drugie kwestia wieku, no i w końcu po trzecie no, nie miałem tego social proof na starcie. Okej, dzięki za doprecyzowanie. Przechodząc teraz już do tematu czy to budowania strategii, czy w ogóle twojej definicji tej strategii, zastanawiam się, jak widzisz, gdzie ta strategia w firmie powinna mieć miejsce, tak? Bo bardzo często mówimy o jakiejś strategii sprzedaży, jakiejś strategii marketingowej, o ogólnej strategii firmy, o jakiejś strategii przejęć i fuzji, o jakichś strategiach projektowych, czyli gdzie uważasz, że ta strategia jest totalnie niezbędna, jak zbudować tą strategię pokrótce i czym grozi fakt nieposiadania tej strategii? Okej, to są de facto 3 pytania, więc Tak. Pierwsze, czym grozi brak strategii? No więc moim zdaniem przede wszystkim grozi tym, że będziemy realizować bardziej listę życzeń, a nie strategię. Czyich życzeń? No zazwyczaj zarządów, umówmy się, no tak to wygląda w praktyce. Drugie pytanie dotyczyło, z czego się składa strategia. No więc tych definicji jest bardzo wiele, ale taką definicję, którą Czekam na te analogie do szachów, wiesz. Którą uważam za ciekawą i użyteczną po prostu w świecie biznesowym, to o tym napisał w książce Dobra strategia, zła strategia profesor Richard Rummel, bardzo znana taka książka. I on o tym mówi, że strategia rozwiązuje konkretny problem. Tam się składa z 3 elementów. Po pierwsze mamy diagnozę problemu, czyli definiujemy, jaki w ogóle problem chcemy rozwiązać, żeby to nie była lista życzeń, a propos pierwszego pytania. Po drugie mamy kluczowe podejście, to się w języku angielskim nazywa guiding policy, czyli taka polityka przewodnia, czyli ogólny sposób rozwiązywania problemu. No i w końcu po trzecie zbiór spójnych działań, ja to nazywam taktykami. I teraz odnosząc się do świata szachowego, o który też tutaj wywołałeś, to w szachach rozróżniamy takie 2 kwestie. Poziom strategiczny i poziom, nazwijmy to, niektórzy to mówią taktyczny, w biznesie można powiedzieć operacyjny i tak dalej. I w dużym skrócie tutaj też mi się podoba taki cytat, to Sun Tzu, Sztuka wojny, że strategia bez taktyki jest najwolniejszą drogą do zwycięstwa, zaś taktyka pozbawiona strategii jest zgiełkiem poprzedzającym klęskę. I szczerze mówiąc, ja nie znam lepszego cytatu, który porównuje strategię i taktykę, bo to nie jest pytanie, co jest ważniejsze, tylko co zrobić, żeby one mogły równolegle funkcjonować.
Więc różnica jest taka w skrócie, że taktyka to są pojedyncze kroki, które pomagają realizować strategię. No i w trakcie partii szachów szachista, który chce wygrać partię, zazwyczaj ma strategię jakąś tam określoną, żeby te partie wygrać, natomiast po drodze jest wiele takich kroków taktycznych, na przykład, nie wiem, zastawia się pułapki taktyczne na przeciwnika, żeby zdobyć bierkę, żeby, nie wiem, gdzieś tam założyć tak zwanego trapa, tak, pułapkę, żeby złapać gdzieś hetmana. Są takie sytuacje, kiedy gramy gambit, czyli poświęcenie. W ogóle to jest ważna koncepcja, bo akurat mój podcast się nazywa Gambit, to tylko dopowiem, że gambit właśnie oznacza poświęcenie czegoś w zamian za coś większego w przyszłości. Przykład w szachach najczęściej, chociażby, no nie wiem, gambit królowej, a poprawna nazwa to gambit hetmański w szachach, oznacza ofiarę piona w drugim ruchu, w zamian za to, żeby dostać inicjatywę, przewagę w centrum. Natomiast w biznesie to zazwyczaj oznacza po prostu inwestycja. Gambit równa się, można w skrócie powiedzieć, gambit równa się inwestycja. To może być inwestycja na przykład w kampanię marketingową, żeby zwiększyć widoczność marki. To może być inwestycja w pozyskanie najlepszych talentów z rynku, żeby zbudować silniejszy zespół. To mogą być najróżniejsze inwestycje. I mówię o tym dlatego, że ta strategia, moim zdaniem, oczywiście trochę upraszczając, tak, to jest, ja proponuję to spojrzeć w taki sposób, że cała szachownica od momentu startu do dania mata to jest strategia, którą chcemy zrealizować, czyli startujemy w punkcie A, chcemy dojść do punktu B, czyli tam, gdzie chcemy dać mata. I to jest nasza strategia. Strategia to jest taka cała mapa gry, którą chcemy przejść, żeby wygrać partię, czy to szachową, czy biznesową. Oczywiście to jest pewne uproszczenie. Natomiast po drodze te wszystkie kroki, które trzeba zrealizować, to jest taktyka, czyli te takie operacyjne rzeczy, które muszą współgrać, więc no bo często pada takie pytanie, co jest ważniejsze, strategia czy taktyka, no właśnie to jest fałszywa dychotomia, bo to jest błąd logiczny, no nie można powiedzieć, co jest ważniejsze, bo oba elementy są ważne, to jest taki częsta kwestia poruszana, natomiast to, co warto wiedzieć tutaj, no po prostu, że strategia składa się z wielu tych kroków zwanych taktykami. Okej. Czyli pozwól, że sparafrazuję. Strategia mówi nam o tym, dokąd zmierzamy. Dokąd i co chcemy osiągnąć, a strategia, jak to chcemy zrobić po drodze. Taktyka, jak to chcemy zrobić. No, taktyka, jak chcemy zrobić. Dobra. Można, czasami się używa takiego, oczywiście, znowu, to jest uproszczenie, bo jak ktoś słucha nas, kto jest po studiach, tak jak ja, z zarządzania strategicznego, to powie, o Jezu, to jest takie duże uproszczenie. No a z drugiej strony, żeby trochę to usprawnić na potrzeby naszej dyskusji, to można powiedzieć, że strategia odpowiada na pytanie co, a taktyka jak. Zastanawia mnie, kiedy daną strategię należy porzucić, bo teraz, jak pewnie się ze mną zgodzisz, żyjemy w takim jednak dysrupcyjnym świecie. Tu jakiś wirus celebryta, tu jakiś szaleniec z Rosji rzuca bomby, pomarańczowy łabędź za oceanem i jeszcze jakieś technologiczne nowinki. No i w zależności od tego, jaki biznes prowadzimy, każde z tych wydarzeń może na nas wpłynąć albo wręcz wywrócić nam biznes do góry nogami. Zakładam, że też tym samym tą naszą strategię uczynić nieważną. I jak podejść do tego Twoim zdaniem? Kiedy pivotować? Kiedy kurczowo się jednak trzymać tej strategii? A kiedy w ogóle porzucić wszelkie nadzieje i opuścić statek, którym płyniemy? No to bardzo złożone pytanie i tam jest kilka de facto wątków, więc może zacznijmy od tego, kiedy pivotować. No, myślę, że wtedy, kiedy widzimy, że to nie idzie w tym kierunku, który chcemy osiągnąć. I podam przykład, nie podam konkretnej branży, bo to by było nie okej wobec klienta, ale no jedna z firm, z którymi współpracuję, bardzo duża zresztą, no, opiera swoją strategię na 4 filarach. No to akurat jest bardzo częsty case, więc dużo firm ma na 4 filarach, więc tutaj w żaden sposób nie zdradzę, ale chodzi o to, że z 4 filarów oni zidentyfikowali po roku, że tylko 2 działają, jeden tak sobie, a 4 w ogóle nic nie wnosi. No czyli ważne jest to, że to mierzyli. Tak, że mierzyli. Teraz pytanie jest takie, bo zadać pytanie, kiedy pivotować. No, to nie jest pytanie, moim zdaniem, na odpowiedź zero-jedynkową, w sensie jakieś takie jasne wskazanie, natomiast opierając się na przykład na 4 filarach, no to ten klient stwierdził po prostu, że te 2 dalej realizuje, 3 poprawia, 4 po prostu całkowicie wyłącza. I to też pewnego rodzaju jest pivot, bo coś porzuca. W ogóle w strategii takim elementem, który jest często pomijany, to jest właśnie eliminacja. W sensie w tych dyskusjach, bo dużo się mówi o strategiach, tak? Dużo się mówi o misji, wizji, ja jeszcze lubię dodawać tutaj halucynacje. Misja, wizja, halucynacje to taka trójca, o której często się mówi w świecie dużych firm, korporacji, natomiast... Co rozumiesz przez halucynację? No w sensie takie opowiadanie okrągłych zdań, jakieś wymyślanie tego, że chcemy być liderem rynku, jakieś takie górnolotne stwierdzenia, które tak naprawdę nic nie oznaczają, a są po to, żeby po prostu ładnie wyglądało na prezentacji.
I jeszcze czasami tam się pojawiają jakieś takie naprawdę wizje od czapy, których naprawdę bardzo trudno jest zrealizować. A w moim podcaście Gambit swego czasu gościłem dyrektora zarządzającego Dell Technologies Polska i on powiedział takie zdanie, że wiele strategii jest tworzonych z głową w chmurach. Darek Piotrowski powiedział to zdanie. Teraz sparafrazuję, bo nie powiem słowo w słowo, ale chodzi o to, że on powiedział coś takiego, że wiele strategii jest tworzonych z głową w chmurach i pięknie wyglądają na papierze, natomiast brakuje ich egzekucji. Więc ten execution gap, czyli gap pomiędzy tym, jaką strategię tworzymy, a jej wdrożeniem, no, jest po prostu często duży. I zapewne nie chodziło Darkowi o Della, tak? Ale ogólne jego doświadczenie związane z rynkiem, więc tutaj nie chciałem w żaden sposób wskazywać na Della. Natomiast to, co myślę jest istotne z perspektywy pivotowania i takiego właśnie tej kwestii eliminacji, no to świadomość, że czasem coś trzeba wyeliminować i w strategii, i to myślę, że też tutaj warto dodać, bo wcześniej pytałeś o to, z czego się składa dobra strategia, no to znana jest przecież koncepcja Michaela Portera, która mówi o takich 3 elementach. Michael Porter jest z najbardziej chyba znanych badaczy, jeżeli chodzi o strategię, to mówi o 3 elementach, że po pierwsze musimy wiedzieć, co robimy inaczej niż konkurencja, co robimy innego, a to są 2 różne kwestie niż konkurencja i w końcu po trzecie, czego nie robimy, więc co eliminujemy. Więc jak mamy 4 filary i okazuje się, że 2 działają, trzeci tak sobie, 4 nie działa, no to 2 kontynuujemy, trzeci rozważamy, co z nim zrobić, jeżeli jesteśmy w stanie z wykorzystaniem aktualnych zasobów, ewentualnie doinwestowaniem coś wskrzesać z tego, rozpalić ogień, no to może warto spróbować. No a ten 4, jeżeli nie chodzi, no to nie ma sensu trochę bić głową w mur, no bo nagle się ściana nie przesunie, nie? Czy tam mur się nie przesunie, jeżeli będzie dalej bić głową, a ja mam w mur, a ja mam takie poczucie, że w organizacji po prostu zbyt często jest taki element bicia głową w mur, tylko dlatego, że ktoś kiedyś ogłosił taką strategię. Powiedz mi jeszcze, czy w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś o egzekucji strategii, kto powinien być w organizacji za to odpowiedzialny? Bo Za egzekucję strategii? tak, spotkałem się z firmami, które mają head of strategy, czy jakieś tam w ogóle w C-levelu jest ktoś od strategii, a są organizacje, które nie mają dedykowanej roli, tylko wdrażają tą strategię, no i właśnie co się z nią ma potem zadziać, nie? Jaki Twoim zdaniem jest ten poprawny proces? Znowu, ulubiona odpowiedź konsultantów, to zależy. Natomiast starając się być trochę bardziej precyzyjnym, moja perspektywa jest na to i tak moje pokazują doświadczenia, że za egzekucję strategii jest odpowiedzialna cała firma. Oczywiście pewnie trzeba jakieś gwiazdki postawić, bo zwykle są jakieś gwiazdki, no ale co do zasady warto jest, żeby cała organizacja wiedziała, na czym polega strategia, przynajmniej w 1-2 zdaniach, żeby było wiadomo, dokąd ten statek płynie, a nie po prostu, że sobie gdzieś tam dryfuje i nie wszyscy wiedzą nawet, w jakim kierunku to idzie wszystko. Czyli kierunek musi być znany wszystkim? Moim zdaniem tak. Jeżeli chodzi o Head of Strategy czy inne funkcje tego typu, o których wspomniałeś, no to różne organizacje mają do tego różne podejście. Czyli ja uważam, że warto, żeby taka osoba była, no ale też rozumiem, że są różne uwarunkowania, różnej wielkości organizacje i tak dalej, i tak dalej. Tutaj w wiele szczegółów wchodzimy i to, czy na przykład moim zdaniem ważnym aspektem jest to, czy firma na stałe współpracuje na przykład z firmą doradczą, tak, konsultingową, bo są firmy, które regularnie korzystają, są takie, które raz na jakiś czas, a są też takie, które w ogóle nie korzystają i moim zdaniem to ma znaczenie, bo jeżeli mamy zderzenie z zewnętrznym rynkiem, jeżeli ktoś nam podpowiada, w sensie konsultant, tak, który współpracuje, no to też jest trochę inaczej i myślę, że to też ma wpływ na to, czy mamy tego Head of Strategy, czy nie. I jeszcze jedna kwestia tutaj warto dodać, że, bo ktoś może powiedzieć, no dobra, Kanarkiewicz powiedział coś takiego, że każdy powinien być zaangażowany w realizację strategii i egzekwowanie, no ale to w praktyce jest niemożliwe. I żeby była jasność, ja po części się z tym zgadzam, że to jest trudne, bo no bo umówmy się, na koniec dnia to strategię zazwyczaj tworzy zarząd i kilka tam osób, które są w to zaangażowane, czasami firma doradcza, więc później oczekiwanie, że wszyscy będą w to zaangażowani, no to nie jest to tak łatwo egzekwowalne, ale przynajmniej na takim poziomie komunikacji, żeby było jasne, jaka jest strategia i żeby pracownicy pierwszej linii, czyli ci, którzy mają po prostu kontakt z klientem, no żeby wiedzieli, dokąd ta strategia firmy zmierza i co firma chce osiągnąć, bo mam takie poczucie doświadczenia też z różnych organizacji, że to jest wspierające. I ostatnia rzecz tutaj z gwiazdką dodam, że ciekawym pomysłem, i to kilku moich klientów wdrożyło, jest wdrożenie tak zwanych ambasadorów zmian strategicznych, czyli jeżeli jest jakaś zmiana strategii w organizacji, czyli jakaś, nawet nie zmiana strategii, to może być po prostu zmiana strategiczna w trakcie realizacji strategii, to że są takie osoby na różnych szczeblach w organizacji, które są takimi łącznikami, czyli na przykład idą na
spotkanie takie z zarządem, czy z kimś innym, kto to organizuje i słuchają o zmianach strategii, a później są w stanie to zakomunikować dalej. No bo umówmy się, to nie jest tak łatwo, żeby do wszystkich dotarł ten komunikat. Te mailingi, które są wysyłane przez firmę, oczywiście wiele firm o to dba i to jest super, natomiast umówmy się, ile osób to czyta, to jest zupełnie inna kwestia i zaryzykuję stwierdzenie, że nie wszyscy. Myślę, że to nie jest jakieś duże ryzyko, które podejmuję, że nie wszyscy pracownicy czytają mailingi firmowe. Myślę, że jest to jednak znane rynkowi. Tak. No, dlatego tak się śmieję oczywiście z tym pół serio, że zaryzykuję. Natomiast nie, to po prostu był taki bardziej, masz rację, joke'owe, ale w każdym razie komunikowanie zmian strategicznych, właśnie po to są ci ambasadorzy, żeby ta informacja docierała. Okej. Powiedz mi jeszcze z Twojego doświadczenia, jak najlepiej monitorować, czy dana strategia przynosi nam pożądane rezultaty? Ciekawe pytanie. Myślę, że trzeba je doprecyzować, co oznacza jako pożądany rezultat. Przyjmując to, jak sobie zdefiniowaliśmy strategię, czyli za x czasu chcemy być w danym miejscu, tak? Albo osiągnąć daną rzecz. Jak sprawdzić, czy ta nasza taktyka, czyli te wszystkie ruchy pośrednie, jak coś przekręcam, to od razu mów. Spokojnie. Jak sprawdzić, czy ta taktyka faktycznie przybliża nas do celu, czy jednak może kręcimy się w kółko, może w zasadzie to zawróciliśmy i realizujemy zupełnie co innego. No to myślę, że tak jeden ze sposobów jest po prostu określenie kroków milowych, tak? Czyli co się musi wydarzyć na timeline, jeżeli strategia jest powiedzmy 3-4-letnia, a takie często są podejmowane w organizacjach, no to róbmy te kroki milowe na przykład raz na kwartał i sprawdzajmy, czy my się zbliżamy do tego długoterminowego celu, czy nie bardzo. Jeżeli zdarzy się raz, że się nie zbliżamy, no to warto się zastanowić, czy coś zmienić. Jeżeli 2, no to pewnie już trzeba coś zmienić, a jeżeli więcej niż 2 razy z rzędu, no to już pewnie to jest poważny problem do rozwiązania. Więc ja bym tutaj polecał taką perspektywę kwartalną. Żeby to weryfikować. Oczywiście można częściej, można rzadziej, ale z doświadczeń klientów mam poczucie, że często ta perspektywa kwartalna jest taka mniej więcej w sam raz, bo tu jeszcze ważną rzecz że warto dodać, że w zależności od tego, jak jest duża organizacja, to tak też długo trwa proces w ogóle wdrażania od zera strategii, bo jeżeli jest bardzo duża organizacja, o tym też rozmawiałem z kilkoma prezesami różnych dużych firm, korporacji, też u mnie w podcaście kilka razy dopadło, że samo od momentu opublikowania tej strategii, w sensie jej stworzenia, opublikowania, do jej wdrożenia, żeby faktycznie jakieś pierwsze efekty, to często to jest tam minimum rok, żeby w ogóle jakieś zauważyć pierwsze ruchy, więc też trzeba mieć świadomość, w jak dużej organizacji to wdrażamy i ile czasu to faktycznie zajmie, bo trudno oczekiwać, że na przykład, nie wiem, 1 czerwca ogłaszamy nową strategię, tak, i nie wiem, 10 czerwca już będą pierwsze efekty. No to raczej to tak nie działa, w szczególności w dużej organizacji. W mniejszych to można szybciej zrobić, bo ta elastyczność we wdrożeniu też jest szybsza, no i po prostu szybsze są efekty, bo jest mniejsza organizacja, ale w dużych organizacjach po prostu potrzeba też na to czasu, więc dostosowanie tego harmonogramu kroków milowych, jak to się ładnie mówi ze Staropolska, milestone'ów, no to warto to dopasować do wielkości organizacji. Wspomniałeś, będę łapał za słówka, Proszę. Że strategie 3-4-letnie są teraz zazwyczaj wdrażane. Znaczy często, no tak, w dużych korporacjach Właśnie. I do niedawna spotykaliśmy się ze strategiami nawet 5 czy tam 10-letnimi. Czy Twoim zdaniem tego typu przedziały czasowe mają jeszcze sens? Może powiem tak, że chyba nie bez powodu klienci wybierają ten horyzont 3-4-letni, bo zakładają, że w jakiś sposób są w stanie niektóre rzeczy prognozować w perspektywie 3-4 lat i też od razu może dopowiedzmy, dlaczego nie robią krótszych zazwyczaj, bo w dużych organizacjach, korporacjach po prostu wiedzą, że ten cykl wdrażania, no to właśnie to jest minimum rok, żeby zobaczyć pierwsze efekty. I stąd to się bierze, bo ja też o to pytałem. Natomiast z moich doświadczeń właśnie ten cykl 3-4-letni jest powiedzmy w jakiś sposób do uchwycenia, a czy robi się te kwestie, czy patrzy się na horyzont 5-10 lat, tak? Natomiast bardziej mi się wydaje, że to jest już w obszarze wizji, a nie samej strategii, bo zmienność świata jest po prostu zbyt duża, żeby oczekiwać, że my jesteśmy w stanie zrealizować 5-letnią strategię. Zresztą wiesz, w ogóle powinniśmy chyba zacząć od tego zdania, że jedyna pewna rzecz o strategii to jest taka, że na pewno się zmieni w trakcie. Jest to takie słynne powiedzonko w świecie strategii, ale no, poprzez ten horyzont 3-4-letni z jednej strony patrzymy wystarczająco daleko, żeby dać sobie szansę na to, żeby to było jakkolwiek długoterminowe, a z drugiej strony na tyle krótko, żeby to nie było jakieś mgliste, nie wiadomo co się wydarzy. Bo wiesz, generalnie naszą dyskusję da się, w cudzysłowie oczywiście, zabić prostym stwierdzeniem, tak, że świat jest tak zmienny, że nie ma sensu planować na dłużej niż 6 miesięcy. I generalnie w świecie IT wiele osób tak powie, tak, 6-12 miesięcy.
Natomiast to prawda, że świat się bardzo szybko zmienia, no ale jednocześnie pewne rzeczy można prognozować, pewne trendy się pojawiają z wyprzedzeniem i można z mojej perspektywy po prostu dostosowywać potem na poziomie taktycznym. Więc te 3-4-letnie perspektywy, niektóre firmy 2 lata, no ale powiedzmy, że te duże korporacje 3-4-letnie, no z mojej perspektywy mają sens, bo łączą ten horyzont wystarczająco długi, żeby to było jakkolwiek długofalowe, a jednocześnie wystarczająco krótko, żeby dało się jakkolwiek to prognozować. Okej. Przed rozpoczęciem nagrania powiedziałeś, że w Twoim podcaście, do którego zresztą zapraszamy, używasz zegara czasowego, żeby timeboxować i siebie, i, Tak, zegar szachowy jest, tak. i rozmówcę. No i właśnie, jak to jest, że w szachach jesteście w stanie wygrywać, podejmować trafne decyzje pod presją czasu, no a firmy z jakiegoś powodu, mając i presję czasu, i jakieś czynniki zewnętrzne typu konkurencja, bardzo często jednak zakładam, że lubią naginać te swoje działania i troszkę zapominać czasem o tej strategii. Jak sobie z tym poradzić w otoczeniu biznesowym? To może zacznę od kwestii szachowej. W szachach faktycznie jest zegar, który stymuluje do podejmowania szybkiej decyzji. I teraz w zależności od tego, czy mówimy o szachach klasycznych, czyli takich długich, czy szachach szybkich lub błyskawicznych, no to inaczej trochę wygląda proces podejmowania decyzji. Zacznijmy od szachów klasycznych, czyli takich długich. Dla uproszczenia przyjmijmy, że zawodnicy, bo tak często jest takie tempo gry, 90 minut plus 30 sekund po każdym ruchu dodawane. Pomijmy ten dodatek sekundowy, bo to jest tam bardziej techniczne, żeby wykonać ruch, przełączyć zegar, wpisać ruch na blankiecie, gdzie się zapisuje partię. Trzymajmy się tej kwestii 90 minut. Przyjmijmy, że partia niech trwa, nie wiem, 60 ruchów. To 90 przez 60 oznacza 1,5 minuty na ruch, średnio. Czy to oznacza, że na początku partii każdy szachista w każdym ruchu na początku myśli 1,5 minuty nad ruchem? No nie. Zdecydowanie nie. W pierwszych ruchach gramy bardzo szybko, bo jesteśmy przygotowani. W ogóle często się mówi, że szachista najwięcej czasu w trakcie partii spędza przed jej zagraniem, czyli na przygotowaniu. Bo w pierwszych 10-15 ruchach na wysokim poziomie, czasami nawet 20 ruchów, to jest przygotowane w domu po prostu, pewna sekwencja ruchów, które są opracowane, tak zwany debiut szachowy. Zatrzymajmy się tutaj na Tak? chwilę, bo chciałbym pociągnąć ten moment przed rozpoczęciem partii. Czyli rozumiem, że jest tam jakieś przygotowanie, studiowanie ruchów przeciwnika z poprzednich partii, tak? Tak, no otwiera się bazę danych i sprawdza się, jak przeciwnik gra, a następnie szukamy debiutów, które nam odpowiadają, jednocześnie starając się wybierać takie, które są nieprzyjemne dla drugiej strony. Okay. Czyli staramy się, krótko mówiąc językiem biznesowym, stworzyć przewagę konkurencyjną nad przeciwnikiem, oponentem przy szachownicy. I no tak, no na tym to polega, że szukasz nazwisko, szukasz słabości w debiutach przeciwnika, no i szukasz opcji, która będzie Ciebie preferowała. I to bardzo ważne jest tutaj zastrzeżenie, że nie zawsze chodzi o obiektywnie najlepsze otwarcie, w sensie takie komputerowo, bo pamiętajmy, że komputery są lepsze od ludzi w tej chwili w szachy. Od 97 roku de facto, jak Kasparow przegrał słynny pojedynek z Deep Blue, no to już wiemy, że maszyny szybciej, lepiej i sprawniej liczą od człowieka i w szachy są generalnie lepsze, więc ta rywalizacja człowiek versus maszyna w szachy nie ma sensu, ale nauczyliśmy się współpracować z szeroko pojętą sztuczną inteligencją, chociaż to są silniki szachowe i inne określenia. Tutaj nie chcę wchodzić w nomenklaturę, bo na pewno słuchacze tutaj, ci, którzy jakoś tam się orientują w świecie szachowym, to wiecie, że silniki szachowe i AlphaZero było i tak dalej. I tego było bardzo dużo. Natomiast w skrócie, tak oczywiście trochę zawężając, to chodzi mi o maszyny, AI, silniki szachowe i tak dalej. No to od blisko 300 lat, no bo tak, 2026 rok, 29 lat temu był pojedynek Kasparowa z Deep Blue. No i my już od tamtego czasu wiemy, że lepiej nauczyliśmy się tego, że lepiej nauczyć się współpracować niż rywalizować. I w związku z tym wykorzystujemy szeroko pojęte maszyny, silniki szachowe i tak dalej do przygotowania się do partii szachów. I tak, no, to jest bardzo ważny element, bo na nim się spędza dużo czasu, w szczególności w szachach klasycznych, czyli tych takich długich, no bo chcesz wywrzeć presję na przeciwniku, bo w szachach psychologia odgrywa ważną rolę, chociaż Bobby Fischer, taki bardzo znany mistrz świata, który rozegrał słynny pojedynek z Borysem Spaskim 1972 rok, to Bobby Fischer on powiedział takie zdanie, że on nie wierzy w psychologię, ale wierzy w dobre ruchy, więc jest taka perspektywa Fischera, no ale jednocześnie wielu szachistów to potwierdza trochę w kontrze do Fischera, że no jednak ta psychologia odgrywa ważną rolę. Z mojej perspektywy też jest to istotny element, no bo można wywrzeć presję na przeciwniku, po prostu stawiając go w niekomfortowej sytuacji. Wracając do momentu, w którym Cię przerwałem, tak? Czyli szachista przygotował się,
czyli biznes zrobił rekonesans rynkowy. Tak, analiza rynku, tak. Pierwsze ruchy idą szybko, Tak. no i pojawia się ta presja. Co wtedy? No przede wszystkim, tak jak mówiłem, tam 1,5 minuty średnio na ruch, no ale jak przychodzi taki moment krytyczny, czyli taki moment, i to Jeff Bezos mówi o takiej metaforze one-way door decisions i two-way door decisions, czyli decyzje jednokierunkowe i wielokierunkowe. Można to łatwo zobrazować taką metaforą drzwi, tak? Jeżeli za tą decyzją są tylko jedne drzwi, no to jest trudno odwracalne, bo albo jej koszt jest bardzo wysoki, po prostu no, trzeba ją podejmować bardzo rozważnie. Przykład, nie wiem, rebranding firmy, przykład inwestycja w przejęcie konkurencji, w akwizycję i tak dalej, i tak dalej. No takie decyzje, które są trudno odwracalne, albo po prostu koszt jest bardzo wysoki. To są jedne drzwi za nimi. Ale są też decyzje, zarówno w szachach, jak i w biznesie, które są potencjalnie łatwo odwracalne, w sensie na przykład są jedne, drugie drzwi do wyboru i w zależności nie ma większego znaczenia, które wybierzemy, jedno czy drugie, to powiedzmy wynik będzie podobny, albo koszt odwrócenia tej wyboru nie będzie wysoki. No nie wiem, na przykład testowanie nagłówków w ofercie, czy jakieś funkcjonalności w aplikacji i tak dalej. Oczywiście wszystkie te założenia mają pewne wykluczenia, trzeba pamiętać o tym, że wiem, że są sytuacje nieodwracalne i tak dalej, ale dla pewnego uproszczenia to tak bym to zobrazował. No i w szachach takie sytuacje są łatwo odwracalne, na przykład w debiucie, kiedy w zależności od tego, czy inaczej może tak, niezależnie od tego, czy na przykład gramy obronę sycylijską białymi E4, C5 i teraz czy białymi wybierzemy skoczek F3 czy skoczek C3, no to obiektywnie oba ruchy są ok, to tylko zależy od naszej preferencji, jaką pozycję wolimy, czy bardziej otwartą skoczek F3, czy bardziej zamkniętą skoczek C3. Natomiast są takie pozycje w szachach, gdzie tam po 15-17 ruchu, kiedy ta pozycja się krystalizuje, no że musisz opracować plan ataku na przeciwnika i musisz wymyślić jakiś sposób, żeby go gdzieś tam wywrzeć presję i często ten 1, 2, czy tam sekwencja 3 czy 5 ruchów, no od tego zależy bardzo często wynik partii, bo albo ty będziesz mieć inicjatywę, albo ją oddasz przeciwnikowi. I to są te momenty trudno odwracalne. I w tym momencie, kiedy jest taka decyzja, to zasada jest taka, i tego byłem uczony od dziecka, żeby spędzić 10 razy więcej czasu nad podjęciem decyzji. Czyli w skrócie nie 1,5 minuty, tylko 10 razy więcej, czyli 15 minut. 15 minut z budżetu 90 minut, to jest duże już zobowiązanie, a zdarzało mi się w partiach nawet myśleć prawie godzinę nad jednym takim ruchem, bo wiedziałem, że ten jeden ruch decydował o końcowym wyniku partii. I to jest bardzo ważne tutaj rozróżnienie pomiędzy decyzjami odwracalnymi i trudno odwracalnymi, bo w szachach po każdym ruchu przynajmniej powinno się ewaluować pozycję, w sensie ją oceniać, czy jak się odnajdujemy w tej pozycji i jest też coś takiego jak teoria ruchów kandydatów, to znaczy, że po każdym ruchu, i ja też tego byłem uczony, żeby rozważyć przynajmniej 3 opcje, zanim podejmiemy ruch. A w biznesie, i teraz wracając do świata biznesowego, ja mam takie poczucie, że zbyt wielu menedżerów bardziej jest takim, w cudzysłowie oczywiście, strażakiem, który lata z gaśnicą, gasi każdy kolejny pożar, zamiast wyjść w taką właśnie rolę takiej osoby myślącej strategicznie, która patrzy nie z perspektywy pojedynczego drzewa. Okej, strażak, drzewo, piękne, będą memy, ale chodzi mi o to, żeby nie być menedżerem, który ma taką perspektywę drzewa pojedynczego, tylko mieć perspektywę lasu, żeby spojrzeć z szerokiej perspektywy i żeby myśleć scenariuszami, bo tego uczą świetnie szachy. Myślenia scenariuszami, nie tylko jak będzie wszystko dobrze, bo to kiedyś usłyszałem takie zdanie, że każdy głupi potrafi myśleć o tym, co jak wszystko pójdzie dobrze, czyli optymistyczny scenariusz. Moim zdaniem sztuka polega na tym, i to część menedżerów robi, że myśli też o scenariuszu takim realistycznym, czyli co jak pójdzie mniej więcej zgodnie z oczekiwaniami, natomiast już niewielu myśli o scenariuszu pesymistycznym, czyli co jeżeli się wydarzy coś nieprzewidzianego na naszej drodze, no ładnie to się nazywa czarny łabędź, czyli zjawisko mało przewidywalne, mające ogromne konsekwencje. I rozumiem, że znowu, teraz ja spróbuję analogii szachowej. Jeśli użyję Twojego przykładu, myślimy na kilka ruchów do przodu, to przygotowując sobie te opcje scenariuszowe, musimy wziąć pod uwagę, że na każdym etapie tej taktyki, tych kilku ruchów do przodu może coś później tak i wtedy musimy lekko pivotować tą naszą taktykę, żeby jednak tą strategię wykonać. No tak, nie, zdecydowanie. No, przykładem są sytuacje, kiedy wdrażamy nowe funkcjonalności, na przykład niech to będzie w aplikacji, tak? No i scenariusz optymistyczny jest taki, że wszystko pójdzie super, klient zadowolony, końcowy, czy to wewnętrzny, czy zewnętrzny i że wszystko działa, zarabiamy pieniądze i jest wszystko pięknie, tak? Scenariusz realistyczny jest taki, że po drodze coś się wysypie i trzeba będzie to po prostu gdzieś tam dopracować albo zaraz po launchu będziemy mieli problemy, nie wiem, gdzieś tam
jakiekolwiek, tak, technicznej, technologicznej okaże się, że trzeba na szybko ratować. No a w pesymistycznym może się okazać, że ktoś nam po prostu utnie finansowanie i powie, fajnie się, że się pobawiliście, ale tak naprawdę inne są teraz priorytety i sorry panowie, panie drogie, programiści, programistki, sorry, musimy to uciąć, bo po prostu biznes zmienił horyzont. I takie rzeczy się dzieją. Może być też taka sytuacja, że no nie wiem, pracujemy bardzo długo nad projektem, nad jakimś bardzo dużym wdrożeniem, usprawnieniem na przykład, nie wiem, dla platformy i wszystko pięknie, wiesz, scenariusz optymistyczny jest taki, że znowu, że to chwyci, że klienci będą zachwyceni, że firma zacznie zarabiać nie w horyzoncie, nie wiem, 3 lat, tylko po roku zacznie to być dochodowe, że ROI będzie już dodatnie, że to się zwróci pięknie. Scenariusz pewnie realistyczny jest taki, że nie wiem, po 3 do 5 lat jest tam zwrot z inwestycji, jakiś tam break-even point, a scenariuszu pesymistycznym jest takie, że robisz to rok, jesteś już prawie jesteś na ostatniej prostej do publikacji, ktoś ci mówi, nie no sorry, zmieniły się regulacje, regulator wprowadził coś, co nam ogranicza możliwość wykorzystania tego i jednak sorry, ale no, mimo, że daliśmy w to masę, jak to się ładnie mówi, mandejów i energii wszelkiego rodzaju zasobów, no niestety musimy to zapauzować, bo po prostu ktoś nam to wykoleił. I takie sytuacje są na porządku dziennym. No ja akurat dużo prowadzę szkoleń dla branży technologicznej, ubezpieczeniowej i finansowo-księgowej, w sensie szeroko pojętej bankowej. To są regularne sytuacje, że no, napracujesz, a potem się okazuje, że ktoś ci po prostu ucina finansowanie, ktoś ci mówi sorry, taki mamy klimat. Oczywiście to jest klasyka trochę tak prześmiewczo, no po prostu nie, a przecież to śmieszne nie jest dla ludzi, którzy jak to słyszą, ale, bo też chciałem być tutaj empatyczny, bo wiem jak to boli, bo już nieraz takie sytuacje przechodziłem i życie z tym, że ja nie chcę zachęcać, żeby być pesymistą, bo to jest bardzo ważne. Myślenie scenariuszowe nie jest o tym, żeby być pesymistą, tylko żeby być, jak kto chce, optymistą, realistą, whatever. Gotowy na różne ale gotowy być na ewentualności. różne scenariusze i móc pivotować, jak to ładnie też powiedziałeś, bo w strategii to pivotowanie jest ważne i ja mam takie poczucie, że to jest może nie, że zawsze, ale bardzo często konieczne, żeby tą strategię dowieść do końca. I ja sam też, jak robię strategię dla rozwoju mojej firmy, tego co ja robię, to regularnie też takie pivoty wdrażam, bo po prostu widzę, że albo moje założenia niekoniecznie były prawidłowe, albo zmieniło się trochę otoczenie rynkowe, bo to jest ważne, że strategie, które są na slajdach prezentowane, często są takie piękne, ładnie wyglądają slajdy, są jakieś ładne filmiki, jakieś piękne hasła, no ale one niekiedy są po prostu oderwane od realiów rynkowych, albo po prostu brakuje im takiego spojrzenia, no a co jeżeli rynek się zmieni? A rynek się zmienia i to otoczenie rynkowe się zmienia, konkurencja nie śpi, bo też warto mieć na uwadze i w ogóle tego szachy świetnie uczą, tak? W ogóle myślenia w kategorii nie tylko jaki ruch ja chcę zrobić, bo to robią amatorzy. Amator w szachach na początku myśli tylko o swoich ruchach, czyli co ja chcę osiągnąć, jaki chcę ruch zagrać. A ten, który jest średnio zaawansowany i później zaawansowany i coraz lepszy, no to też myśli w kategoriach, co mój przeciwnik myśli o tej pozycji i co on chce osiągnąć. I wtedy zaczęły się te takie, nazwijmy to, jak to się mówi w slangu piłkarskim, piłkarskie szachy, tak? Czyli rozkminianie, co chce też druga strona osiągnąć. Okej. Michał, zanim postawimy kropkę, mam dla Ciebie ostatnie pytanie, charakterystyczne dla naszego podcastu. Co ostatnio Cię zainspirowało? Może to być jakieś wydarzenie, rozmowa z kimś, event, książka, film. I ma to być jedna rzecz, czy dobrze rozumiem? Kurczę, no dobrze by było. Jedna rzecz. O, to trudne pytanie, ale wiesz co, chyba najprościej bym powiedział, że najwięcej inspiracji w ostatnim czasie, poza czytaniem książek, ale tych książek jest wiele, więc może nie, tutaj bym to zostawił na boku, ale najwięcej inspiracji mam z rozmów podcastowych, które ja prowadzę i ja jak startowałem, to nie miałem takiego, że tak powiem, nie wiedziałem, że to tak będzie działać, ale faktycznie czym więcej prowadzę rozmów podcastowych, tak jak Ty dzisiaj ze mną, tym mam poczucie, że moje horyzonty się powiększają, poszerzają, dlatego że przygotowanie się do rozmów jest coraz bardziej wymagające, bo coraz szerszy jest rynek podcastowy, jest coraz większa konkurencja, więc żeby przeprowadzić ciekawą rozmowę, musisz się lepiej przygotować. Co za tym idzie? Musisz zrobić lepszy research. Wiadomo, warto w tym procesie też skorzystać z różnego rodzaju wsparcia. Ja na przykład to, co robię, to w researchu korzystam z AI, który mi pomaga, ale nie tylko. Mam taką grupę fokusową, nazwijmy to, oczywiście quasi-fokusową. Chodzi po prostu o to, że mam grupę kilku znajomych i moich też widzów, których pytam o ich zdanie na ten temat. Pytam, o co warto zapytać gościa. Robię bardzo taki rozbudowany research pod kątem tego, jak porozmawiać, co zrobić, żeby ta rozmowa była ciekawa. I dzięki temu później, jak jestem lepiej przygotowany, na pewno lepiej się przygotowuję niż kiedyś, bo na samym początku szczerze myślałem, że
podcasty to jest taki prosty, łatwa rzecz, że po prostu trzeba wyjść, masz 2 mikrofony, kilka kamer i se pogadasz, ale tak już nie działa rynek podcastowy. To się bardzo zmieniło. Tutaj naprawdę trzeba wykonać ogromną pracę w przygotowaniu, żeby ta rozmowa była ciekawa. I jak ją wykonasz, to później jak rozmawiasz z gościem, a masz background przygotowany wiedzy, to też dużo z niej czerpiesz. I ja dzięki temu mam poczucie, że też bardzo rozwijam horyzonty, także jakby to była jedna rzecz, to polecam rozmawiać. No ja rozmawiam w formie podcastu, tak jak ty ze mną dzisiaj, natomiast ogólnie rozmawiać z ludźmi, bo mi się wydaje, że w dobie AI trochę zanika ta zdolność, czy może nawet ochota do rozmów z ludźmi, bo częściowo pytamy o to LLM-y, tak, i inne rozwiązania o opinię, natomiast w skrócie tak, ja widzę dużą wartość. Wiadomo, żeby była jasność, AI nie chcę w żaden sposób tutaj negować, bo on jest wspierający, ja sam korzystam. Natomiast rozmowa z drugim człowiekiem to jest szansa po pierwsze na zbudowanie tego porozumienia na poziomie emocjonalnym, empatii, zrozumienia tego, co człowiek nam chce przekazać. Po drugie, unikalnych doświadczeń, których AI nie ma, no bo każdy ma swoją jakąś tam historię i to jest bardzo ciekawe. No i w końcu po trzecie, szansa na to, żeby na koniec dnia zrobić syntezę tego, co ja wiem, tego, co wyczytałem przed, tego, co się dowiedziałem od gości i jakie z tego wnioski wyciągam, bo ja w trakcie rozmów podcastowych, które prowadzę, staram się nie być po prostu tylko takim, nazwijmy to w cudzysłowie oczywiście, po prostu, osobą, która po prostu zadaje pytania i tyle, tylko staram się wchodzić właśnie, gdzieś tam kontrolować trochę, tak jak ty troszeczkę ze mną dzisiaj wchodziłeś gdzieś w tą dyskusję. Dzięki temu mam poczucie, że ta jakość dyskusji na koniec wniosków jest też wyższa dla obu stron, więc w skrócie warto po prostu rozmawiać. Myślę, że w dobie AI to warto o tym pamiętać, że stara, dobra rozmowa wciąż jest bardzo użyteczna. Ludzie, jeszcze raz ludzie. Super, dziękuję Ci bardzo. Również dziękuję. Wam dziękuję za słuchanie, oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku podcastu UWIK Talks. Dzięki.